Witajcie! Zapraszam na pierwszy z serii kilku filmów dotyczących pergoli tarasowej polskiego producenta firmy Alusystem. W tym, jak i w kolejnych odcinkach pokażę Wam montaż pergoli, a także różne możliwości zabudowy ścian. Podzielę się także swoimi wrażeniami z użytkowania pergoli w różnych warunkach atmosferycznych o różnych porach roku. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Tymczasem zapraszam na pierwszy odcinek, w którym pokażę montaż pergoli. Jak wspomniałem na wstępie, pergola wyprodukowana jest przez polską firmę Alusystem. Szczegóły dotyczące oferty producenta, zalet pergoli, warunków montażu, a także konfigurator pergoli oraz orientacyjny poziom cen dostępny jest na stronie www.mypergolas.pl. W celu indywidualnej wyceny lub kontaktu do dystrybutora należy zwrócić się do producenta przez podany na stronie formularz kontaktowy. Ja również mogę udzielić odpowiedzi na różnego rodzaju pytania. Kontakt do mnie pozostawiam w opisie pod filmem. Przedstawiony na filmie model pergoli to pergola bioklimatyczna PB125. Jest to tańszy model, który występuje w maksymalnej wielkości 4x6 metrów na 6 nogach. Producent ma w ofercie większe pergole o rozmiarach 4x7 metrów na 4 nogach, a także inne budowle z aluminium, takie jak ogrody zimowe czy carporty. Szczegóły na stronie producenta www.alusystem.pl. O innych rozwiązaniach opowiem w kolejnych filmach. Żeby nie przeoczyć kolejnych filmów, subskrybuj mój kanał i włącz dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienie. Przedstawiana pergola występuje w podstawowych wymiarach 3x3, 3x4, 4x4 oraz 4x6 metrów. Z racji tego, że pergola wyprodukowana jest w Polsce, a nie w Chinach jak pergole z marketów, istnieje możliwość zamówienia pergoli w indywidualnych rozmiarach. Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować fundament o wymiarach 40x40x40 cm. Jeżeli zdecydujemy się na zabudowę boków ścianami szklanymi przesuwnymi, które pokażę w jednym z kolejnych odcinków, należy również przygotować wylewkę pod tor dolny ściany przesuwnej. Musi on być równy i wypoziomowany. Po zastygnięciu betonu w odmierzonych miejscach osadziłem szpilki M12 na kotwie chemicznej oraz ułożyłem kostkę tarasową. Następnie według dokładnych wymiarów przykręciłem blachy mocujące pergolę do tarasu. W moim przypadku mam mocowania chowane w nodze. Istnieją różne inne sposoby mocowania pergoli. Pokażę i omówię je w kolejnych filmach. Zaczynam od montażu krótszych boków. Do usztywnienia i skręcenia nóg z rynnami zastosowany jest wspornik z grubej blachy. Wsuwam go w nogę pergoli wycięciem w dół. Już w tym miejscu doskonale widać, jak solidne profile zostały wykorzystane do produkcji tej pergoli. Nie ma tu mowy o oszczędnościach i kompromisach. Każda z nóg skręcona jest z rynną na 3 długie śruby M8 o podwyższonej wytrzymałości. W jednym z kolejnych filmów porównam materiały użyte do produkcji pergoli przez firmę Alusystem z tymi sprzedawanymi w marketach. Zapewniam, że będzie to ciekawe porównanie. Skręcam nogę z rynną. Podczas montażu warto wyposażyć się w odpowiedni sprzęt. Silną wkrętarkę lub zakrętarkę, najlepiej z długimi bitami oraz przystawkę kątową do wkrętarki, bez której niemożliwe będzie dokręcenie jednej z 3 śrub. Po skręceniu jednego z boków ustawiamy go na przygotowanych blachach montażowych. Jeżeli zamówisz pergolę z blachą przykręcaną od zewnętrznej strony nogi, to przed ustawieniem ścian do pionu należy przykręcić blachę od dołu nogi. Po skręceniu drugiego boku stawiamy go po przeciwnej stronie. Aby zabezpieczyć bok przed przewróceniem, można użyć dedykowane do tego wsporniki lub wykorzystać np. kawałek płyty, który odpowiednio zabezpieczony przed porysowaniem nogi można przykręcić we wnęce pod taśmę LED, która docelowo będzie zaślepiona. Kolejnym etapem jest prawidłowe przykręcenie belek, na których zamocowane będą lamele dachu. W belce wyfrezowane są gniazda lameli.
Krótszy odcinek pomiędzy gniazdem a końcem belki przypada na tył pergoli, a dłuższy na przód. To bardzo ważny moment, aby wybrać właściwą belkę. Przód pergoli to strona, na którą zamykają się od góry lamele dachu. Powinien być ustawiony od południowej strony, od której pada słońce na taras. Do montażu przyda się podnośnik towarowy, np. taki. Po przykręceniu belki łączącej dwie skrajne ściany, pergola nabiera stabilności. Zabieram się za montaż środkowego słupa, który przy tym modelu pergoli, przy długości 6 metrów, jest niezbędny. Przy wyższym modelu pergoli, jakim jest PB150, nie ma potrzeby stosowania środkowego słupa. Szczegóły w jednym z kolejnych filmów. Słup środkowy przykręcony jest na dwie śruby. Z racji tego, że jest to jedna z nóg odprowadzających wodę, w rynnie wyfrezowany jest otwór. W następnym etapie montażu należy uszczelnić wszystkie połączenia rynien z nogami. W tym celu należy użyć silikonu fasadowego odpornego na czynniki atmosferyczne. Uszczelniam zarówno górną, jak i dolną rynnę pergoli na połączeniu z nogą. Od przodu pergoli na górnej części rynny mocowany jest kapinos zbierający wodę z pierwszej lameli, a także zabezpieczający centralkę elektryczną. Należy go również uszczelnić we wskazanych miejscach, pomijając koniec, aby umożliwić spływanie wody do rynny. Zabieram się za montaż lameli dachu. Każda z lamel przygotowana jest przez producenta do montażu w gniazdach rynny. Elementy mocujące należy włożyć ścięciem do góry. W tym momencie warto w rynnę, na której układamy lamele, włożyć płaskownik mocowania siłownika. Montaż siłownika pokażę w dalszej części filmu. Zabieramy się za montaż kolejnych lameli dachu. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek ich układania. Montaż jest bardzo szybki i prosty. W tym miejscu wspomnę, że zastosowany przez firmę Alusystem profil lameli dachu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością. Maksymalne obciążenie dachu do 200 kg na metr kwadratowy sprawia, że pergole firmy Alusystem bez problemu wytrzymują obciążenie dachu przez śnieg w okresie zimowym. Na końcu rynny należy zamocować drugi kapinos zbierający wodę opadową do rynny. Zarówno jeden, jak i drugi kapinos przykręca się do rynny na nierdzewne blachowkręty. Pokażę to w dalszej części. Tak prezentują się ułożone do końca lamele. Zapewniają one nie tylko ochronę przed słońcem w słoneczne dni, ale także są szczelnym dachem w czasie opadów deszczu. Ponadto dzięki swej wytrzymałości dach może być zostawiony w pozycji zamkniętej na zimę, dzięki czemu uchronimy nasz taras i meble tarasowe czy inne wyposażenie przed śniegiem. Czas na przykręcenie wodzika lameli. Przykręcamy go wykorzystując plastikowe podkładki dystansowe montowane od strony lameli oraz nierdzewne śruby M6 z podkładkami. W otwór wodzika wkładamy podkładkę dystansową. Od zewnętrznej strony montujemy podkładkę i skręcamy lamelę z wodzikiem przy użyciu śruby M6 z podkładką. Po zamocowaniu wszystkich lameli należy bez użycia siły dokręcić śruby M8, na których opierają się lamele. Kolejnym etapem jest przykręcenie zabezpieczenia i maskownicy lameli. Przy użyciu blachowkrętów nierdzewnych przykręcamy w równych odległościach profil maskownicy. Czas na przykręcenie pergoli do blach montażowych. Każda z nóg przykręcona jest na 4 nierdzewne śruby M8. Na koniec śruby zostaną przykryte maskownicą. Kolejnym etapem montażu jest zamocowanie siłownika. Do wsuniętej wcześniej w rynnę blachy przykręcę element mocujący siłownik. Jednak wcześniej należy go skręcić siłownikiem.
Do prowadzenia wodzika lameli służy nierdzewny profil, który przykręcamy do wodzika na dwie śruby skręcające wodzik z lamelą oraz kilka nitów nierdzewnych. Po ustaleniu właściwego położenia przykręcam profil z wodzikiem. Następnie przewiercam wodzik wiertłem Fit 4 i nituję obydwa elementy ze sobą od strony lameli. Jest to bardzo ważne, aby z właściwej strony zamocować nity, ponieważ zanitowanie od drugiej strony uniemożliwi pracę lameli. Mogę teraz skręcić profil prowadzący wodzik z siłownikiem. Po położeniu lameli do pozycji zamkniętej, gdy siłownik ustawiony jest w skrajnym, zamkniętym położeniu, przykręcam siłownik do rynny. Tak powinno wyglądać to po skręceniu. Czas na montaż centralki elektrycznej. Przykręcona będzie do przygotowanych nitonakrętek w przedniej rynnie pergoli. Jeden z przewodów uziemienia przykręcamy do nitonakrętki zamocowanej w nodze. Drugi przykręcę do jednej ze śrub mocujących centralkę elektryczną. W nogach pergoli przygotowane są otwory przelotowe do przewodów. Należy przeprowadzić nimi przewody od zasilania siłownika, a także przewód zasilający pergolę. Otwory zabezpieczone są gumkami ochronnymi zabezpieczającymi przewód przed uszkodzeniem. W międzyczasie blachowkrętami przykręcam kapinos na przedniej rynnie. Jak wcześniej wspomniałem, należy go uszczelnić dookoła nogi, pozostawiając na końcu szczelinę do spływania wody do rynny. W moim przypadku, ze względu na miejsce zasilania pergoli oraz plan podłączenia w przyszłości kamery, do centralki idą 3 przewody. Aby nie leżały w rynnie w miejscu, gdzie płynie woda, przymocowałem je na opaski zaciskowe powyżej rynny. Po wyschnięciu silikonu wszystkie połączenia są szczelne. Zabieram się za montaż maskownic nóg, które przykręcone są na 4 śruby. Czas na montaż oświetlenia LED. Jest to bardzo proste i szybkie. Elastyczne taśmy wystarczy wcisnąć w profil rynny na narożnikach, zaginając do kąta 90 stopni. Pergola oświetlana jest z 2 taśm. Ze względu na długość, aby na końcach nie było spadków napięcia, taśmy zasilane są na początku i na końcu. Zarówno początek, jak i koniec taśmy zakończony jest wtyczkami, które po zastosowaniu dołączonych do zestawu przedłużek wystarczy połączyć w centrali elektrycznej. Z centrali wychodzą 4 przewody do zasilania taśm LED oraz 1 do zasilania siłownika. Nie ma możliwości pomyłki, wszystko jest opisane, a wtyczki pasują do siebie tylko w jednym właściwym położeniu. Po zamocowaniu taśm LED należy odmierzyć i dociąć maskownicę, którą montujemy na przykład przy pomocy gumowego młotka. Podobnie montujemy maskownicę na nogach pergoli. Za dodatkową opłatą można zamówić również oświetlenie montowane w nogach. Jednak jest to już indywidualna konfiguracja pergoli. Maskownicę montujemy wciskając lub wbijając młotkiem gumowym. Jest to ostatni etap montażu.
A tak prezentuje się zmontowana pergola po zmroku. Oświetlenie jest o neutralnej barwie, bardzo jasne. Przy użyciu pilota zdalnego sterowania możemy płynnie regulować moc podświetlenia. Drugim pilotem zamykamy i otwieramy lamele dachu, które od pozycji zamkniętej otwierają się do kąta 135 stopni. Po zamknięciu otrzymujemy szczelny, wytrzymały dach, który ma nośność do 200 kg na metr kwadratowy. I jeszcze prezentacja pergoli w ciągu dnia. Dzięki zastosowanemu kształtowi lameli dachu jest on bardzo wytrzymały, a regulacja kąta pochylenia lameli pozwala dostosować ilość światła wpadającego na taras, co umożliwia zacienienie tarasu oraz jego doświetlenie przez odbicie promieni słonecznych od lameli. Dzięki solidnej konstrukcji pergola jest odporna na wiatr do prędkości 160 km/h. To tyle w pierwszym filmie z tej serii. W kolejnych filmach pokażę Wam różne możliwości zabudowy ścian, a będą to rolety zip, regulowane lamele, ściana przesuwna szklana oraz ściana szklana stała. Podzielę się również wrażeniami z użytkowania w różnych warunkach atmosferycznych o różnych porach roku. Porównam ze sobą dwa modele, ten z filmu PB125 z większym bratem PB150. Będzie też okazja porównać profile pergoli z firmy Alusystem z profilami pergoli sprzedawanych w marketach. W planach mam również pokazać montaż pergoli PB150, więc żeby nie przeoczyć kolejnych ciekawych filmów, nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. W opisie pod filmem pozostawiam kontakt do producenta, gdzie uzyskacie informacje o pergoli czy dystrybutorach. Jeżeli jesteście zainteresowani kontaktem ze mną, również pozostawiam kontakt do siebie. Pytania możecie również pozostawiać w komentarzach. Jeżeli film był dla Was wartościowy, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnych filmach.